Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś, zaraz po świętach, podsumowujemy cały rok 2024. Jaki on był? To był na pewno rok wstrząsów. Co się zmieniło, o tym porozmawiam za chwilę z moim gościem. Pozdrawiam wszystkich Państwa poświątecznie, ale szczególnie pozdrawiam patronów. Dzięki Państwu ten program istnieje i jest niezależny. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów Układu Otwartego. A teraz łączę się z Waszyngtonem. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. W Waszyngtonie Andrew Michta poświątecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, Igor. Dzień dobry Państwu. Andrew, czy zgodzisz się, że ten rok był rokiem wstrząsów? Że to był rok chyba jak, chociaż wstrząsy ostatnio mieliśmy dosyć często i w poprzednich latach, ale chyba w tym roku były największe w ciągu ostatnich, no nie wiem, kilku, jeśli nie 10 lat. Zdecydowanie tak. To jest naprawdę rok, w którym widzieliśmy i szereg kinetycznych konfliktów, no oczywiście ciąg dalszy wojny w Ukrainie, a rosyjskiej inwazji, coraz bardziej pogarszającej się sytuacji tak naprawdę tam. Do tego dodasz to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, rosnące napięcia na Półwyspie Koreańskim, no i ciągłe wzrastanie napięć również na Indo-Pacyfiku, czyli widzimy, że regionalne balanse zaczynają się łamać. One się jeszcze nie rozsypały w tej chwili, ale to jest ogromne ryzyko, że to załamanie się regionalnych balansów może doprowadzić do większego konfliktu. Ja niedawno pisałem o tym, że tak naprawdę globalne konflikty, jak na przykład II wojna światowa, one się nie zaczęły dlatego, że nagle w 1939 Sowieci i Niemcy najechali na Polskę, tylko że szereg balansów, czy to była Manczuria, czy to była wojna domowa w Hiszpanii, Czechosłowacja, Anschluss Austrii, to wszystko w sumie doprowadziło do załamania się systemu. A w tym roku, jak spojrzysz na tą mapkę, którą tu pokazuję, która jest wzięta z Wikipedii, pokazaliśmy te konflikty, które dziś się toczą. Tu jest oczywiście ich bardzo dużo, są konflikty w Afryce, ale te, które nas najbardziej interesują, no to przecież oprócz wojny na Ukrainie mieliśmy wojny na Bliskim Wschodzie. Wojna Izraela z Hamasem i z Hezbollahem, czy wojnę w Gazie, wojnę na terenie Libanu, no tą wojnę z Hezbollahem, no i Syrię w ostatnich miesiącach. To wszystko dramatycznie wpływa na to, co dzieje się jakby na nasze bezpieczeństwo i na całą architekturę bezpieczeństwa na świecie. Zgadzam się. Najgorsze jest to, że łamią się zdolności odstraszania. Myśmy przez ostatnie 4 lata, jak pomyślisz o tym, widzieli wielokrotne załamanie się odstraszania, przede wszystkim to, co mnie niepokoi, odstraszania przez stronę amerykańską. Dlatego to, że Rosjanie wjechali na Ukrainę, mimo tego, że byli ostrzegani, mimo tego, że ja pamiętam, jeszcze byłem wtedy w Niemczech, myśmy deklasyfikowali bardzo dużo wywiadowczych danych, żeby Rosjanom pokazać, my widzimy, co robimy, nie róbcie tego. To, że Hamas później zaatakował najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych, to, że później Iran bezpośrednio uderzył na Izrael, to było bezprecedensowe. To, że w tej chwili masz wojska północno-koreańskie w teatrze europejskim. Ja sobie nie przypominam czasu, w której przeciwnicy Stanów Zjednoczonych byliby tak odważni, pewni siebie i podejmowali tego rodzaju ryzyka, nie obawiając się, jak mi się wydaje do tej pory, zdecydowanej odpowiedzi. No a jeśli chodzi o samą Europę, no to jak się zachowuje Putin od właściwie 2008 roku, dla mnie, przepraszam, że tak powiem, to graniczy z pogardą. To znaczy on uważa, że jemu się uda osiągnąć wszystko. To nie jest na tej zasadzie, że wynegocjujmy jakiś deal,
tylko że ja po prostu dostanę to, czego się domagam, dlatego że Europejczycy pokazali wielokrotnie z jego perspektywy, że szukają tylko i wyłącznie dogadania się. Żyjemy przez okres, który nazwałbym ten rok w dużym stopniu rokiem appeasementu, wiesz, dlatego że nawet kiedy my wysyłamy broń Ukraińcom, to jednak my ciągle rozmawiamy o zarządzaniu eskalacją, ciągle mówimy o ograniczeniach, ciągle boimy się podjąć ryzyka. W taki sposób nie walczy się na wojnie. Ja, wiesz, spędziłem ostatnie 20 lat pracując z wojskowymi i no, tego rodzaju planów, że prawda, ograniczamy, co są cele, jakie są cele, podczas gdy druga strona no, demoluje Ukraińców, jak tylko im się żywnie podoba, a sama nie płaci za to ceny. Jest coś dziwnego w całym podejściu Zachodu w tej chwili do różnego rodzaju konfliktów. To jest takie nadal trzymanie się tego świata, który już odszedł. Nadal próbowanie odtworzenia tego świata, jakiegoś zrobienia dealu, żeby się to wszystko uspokoiło. A to niestety dla przeciwników jest tylko i wyłącznie sygnałem, żeby podnosić poprzeczkę. I ostatnia uwaga, ja ostatnio dosyć mocno się zajmuję właśnie sprawą odstraszania. Piszę w tej chwili taki dłuższy esej na ten temat. Historycznie mówiąc, Igor, kiedy się załamuje odstraszanie, kiedy appeasement staje się dominującym elementem relacji międzynarodowych, historycznie mówiąc, w większości wypadków odstraszanie jest odtwarzane tylko i wyłącznie już w konflikcie. Czyli ja się bardzo obawiam tego, i nie chcę tutaj być Kassandrą, ale bardzo się obawiam tego, że weszliśmy na drogę, w której cena odbudowania odstraszania może być o wiele wyższa, niż byłaby, gdybyśmy naprawdę odpowiedzieli zdecydowanie na początku już Gruzji. Mówię tu o 2008 roku, bo już wtedy pryncypia europejskie zostały absolutnie pogwałcone zostało terytorium, a odpowiedź była no takie klepnięcie, prawda, w mankiet Putina i nadal budowanie Nord Stream 1, potem była Ukraina w 2014, znów, prawda, klepnięcie po ręce, odbudowywanie i budowanie Nord Stream 2, więc z punktu widzenia Rosjan Zachód jest po prostu miękki, Zachód nie Właśnie. ma... No, trochę. Bo ten zarzut to przecież nie jest zarzut tylko wobec Europy, to jest zarzut wobec całego zachodniego świata, również Stanów Zjednoczonych. Bo ta postawa miękka, ten appeasement to jest coś, co charakteryzuje dzisiaj i największe państwa europejskie, ale również Stany Zjednoczone. To, że Stany Zjednoczone, podobnie jak Europa w ogóle nic nie pokazuje, ale nawet Stany Zjednoczone, które i tak przeznaczyły największą pomoc dla Ukrainy, no przecież nie pokazały, że są w stanie przegonić, pokonać Putina, chociaż mają do tego siły. To jest przecież fantastyczny sygnał dla przywódców Chin. To znaczy, że ten przeciwnik jest miękki. Można próbować ich atakować. Można próbować atakować Zachód, bo Zachód boi się twardo odpowiedzieć. To znaczy, z przykrością powiem, że w dużym stopniu zgadzam się, że myśmy przez ostatnie 3 lata przede wszystkim, zwłaszcza od drugiej inwazji Ukrainy w 2022 roku, za każdym razem jednak byliśmy tak obsesyjnie niemalże zajęci zarządzaniem eskalacją, a Putin rozegrał to bardzo dobrze, niestety, używając gróźb nuklearnych, że ta wertykalna eskalacja do broni nuklearnej w każdej chwili może się stać i to de facto paraliżowało procesy decyzyjne w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, no i w końcowej decyzję prezydenta. Ale tu są jeszcze inne elementy w Stanach Zjednoczonych. Nie chcę usprawiedliwiać, Igor, ale chcę raczej wytłumaczyć, co się tutaj dzieje w mojej ocenie. Z jednej strony to, że masz tego rodzaju chaos, to jest to, że społeczność amerykańska jest zmęczona 20 latami tej tak zwanej globalnej wojny z terroryzmem, która kosztowała tryliony dolarów, nie osiągnęła celów strategicznych tak naprawdę niemalże w żadnym z wypadków. Była oparta na założeniach, które dla mnie zawsze były fantastyczne. To budowanie narodów, budowanie demokracji. Narody się same budują. Wchodzenie do muzułmańskich państw, które są cywilizacyjnie kilka stuleci do tyłu. Mówię tu o Afganistanie w stosunku do tego, gdzie jest współczesny świat. I mówienie, że zrobimy tam demokrację, no to są dla mnie takie, wiesz, rozmowy wewnątrz think tanków, czy siedzenie wewnątrz biur w Departamencie Stanu, czy Pentagonie, ale to nie są realia. Więc to zmęczenie jest z jednej strony. Z drugiej strony to jest
takie prawdziwe zubożenie społeczności amerykańskiej. To znaczy to, co się stało w skutku globalizacji. Społeczność amerykańska, Kongres podpisywały czeki bez wahania po 9 września, po 9/11, dlatego że wierzyły, że elity są kompetentne, że elity są w stanie zrobić to, co obiecują. Ten kryzys, który widzisz w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, niemalże jest symbolizowany tym, jak wyglądały ostatnie kilka lat prezydentury Joe Bidena. To jest przykre, co mówię, ale to jest naprawdę starszy pan, który ma poważne problemy zdrowotne i który coraz bardziej, prawda, wygląda na to, że nie jest w stanie funkcjonować tak, jak musi funkcjonować prezydent największego mocarstwa. I to również stworzyło takie poczucie takiego ennui, takiego zmęczenia i takiego niedowierzania. I ludzie, którzy robili politykę, i to jest, wiesz, to jest większy temat na rozmowę tego, co się dzieje w ogóle w kolektywnym Zachodzie, jeśli chodzi o elity i relacje z obywatelami. Ale ten brak kompetencji, że tak powiem, doprowadził do tego, że nie tylko ludzie odwrócili się w większości wypadków od obecnych elit i już słyszysz terminy takie jak deep state, prawda? Ci wszyscy ludzie, którzy są niewybrani, a jednak robią decyzje, regulują nam życie i zarządzają nami. A z drugiej strony ja bardzo często to słyszę, zwłaszcza kiedy jestem poza Waszyngtonem i rozmawiam z ludźmi, byłem niedawno w Michigan na przykład, że Ameryka potrzebuje zająć się trochę sobą. My to nazywamy me time, prawda? Dać sobie czas na odbudowanie tej starej, zmęczonej infrastruktury tutaj. Jesteś częstym gościem w Stanach Zjednoczonych, widzisz, jak wyglądają nasze autostrady, jak wyglądają nasze linie energetyczne, a jednocześnie ja pamiętam, pracując w Niemczech i wchodząc na bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych, gdzie Niemcy z wielką radością za duże pieniądze malowali nam trawę, prawda, mury i dostarczali sprzętu i jedzenia do PX-ów, więc tu jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, mi się wydaje, niż w Europie. Stany Zjednoczone nie utraciły jeszcze, w mojej ocenie, do takiego samego stopnia tej możliwości działania w sposób asertywny. Tu jest jednak inne społeczeństwo, jeśli chodzi o to, jaką jest demokracja amerykańska w porównaniu do tego, czym jest ona w Europie. Ale rzeczywiście widzę trendy, które są bardzo niepokojące. I to, że Donald Trump został wybrany, to jest symptom w dużej mierze, w mojej ocenie, tego, co się dzieje w społeczności. O Donaldzie Trumpie porozmawiamy w drugiej części, czy w dalszej części programu. Kontynuując to, o czym mówisz, czy nie masz wrażenia, że mamy poważny kryzys w ogóle liberalnej demokracji, liberalnych instytucji państwa, instytucji międzynarodowych? W Unii Europejskiej, obywatele Unii Europejskiej, coraz więcej z nich czuje się nieswojo w tym porządku, tak? Coraz więcej obywateli Stanów Zjednoczonych odrzuca ten porządek, tak? Kiedy się idzie ulicami niektórych amerykańskich miast, to masz wrażenie, że tu państwo przestało funkcjonować, że idziesz po dzikiej ulicy, na której ktoś cię może napaść w każdej chwili, po której odurzeni całkowicie narkotykami ludzie sobie są w stanie siedzieć przez wiele godzin, nikt tego porządku nie reguluje. Ludzie tracą zaufanie do instytucji zarówno w Europie, i to mamy z tym do czynienia, i w Polsce, gdzie nigdy nie zbudowaliśmy zaufania do instytucji, a teraz jest jeszcze z tym gorzej, ale tak samo w Europie Zachodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że przeciętny, nie wiem, czy były takie badania robione, ale gdyby zapytać dzisiaj, czy na przykład o zaufanie ludzi do Paktu Północnoatlantyckiego, tak? Czy ludzie czują się bezpiecznie? Czy wszyscy mają wrażenie, że jeśli na przykład w tych państwach, które są zagrożone, tak? Czy obywatele państw bałtyckich, Polski, Rumunii są przekonani, że jeśli Rosjanie by ich zaatakowali, to artykuł 5 zostałby uruchomiony. Ja nie wiem, czy zostałby uruchomiony, ale też mówię, nie wiem wcale. Ja nie mam takiej pewności. Myślę, że większość, czy duża część obywateli nie ma pewności. Nie? Ten cały problem z mediami, który mamy też na różnych poziomach w każdym z naszych krajów niemalże. To wszystko jesteśmy w takim strasznym rozedrganiu, nie? I o tym, i to, co jednocześnie zderzamy się z tym, o czym mówiłeś, znaczy z takim ogromnym kryzysem przywództwa. Zgadzam się, Igor. Ja bym do tego dodał kilka rzeczy. To znaczy, z jednej strony to są
trendy, które się nie pojawiły nagle w przeciągu ostatnich kilku lat, tylko w mojej ocenie one sięgają naprawdę tak lat 70. w Stanach Zjednoczonych. One się zaczynają budować wtedy przy zmianie pokoleniowej. Przypomnij sobie przemówienie Johna Kennedy'ego, kiedy mówił o generacji, o pokoleniu, które zostały zahartowane wojną i zahartowane przeciwnościami. A elity po zakończeniu II wojny światowej właściwie nie potrzebowały ideologicznego usprawiedliwienia, dlatego że zagrożenie ze strony komunizmu składało się również w poczucie tego, gdzie leży interes narodowy. Mówię tutaj o społeczności amerykańskiej. I jednocześnie ludzie, którzy wyszli z okresu II wojny światowej, zarządzali bardzo dużymi organizacjami. Wiesz, poziom dywizji, korpusu dla dawnych wojskowych. Eisenhower był wybrany przez swoich dawnych żołnierzy tak naprawdę, a ci żołnierze to byli obywatele, to nie było profesjonalne wojsko. To byli te dzieci Wielkiej Depresji. Żeby użyć slangu polskiego, to byli twardziele, to byli ludzie, którzy mieszkali na farmach, prawda? Jak dostali się do wojska, dostanie twardego łóżka, 3 posiłki dziennie, paczka papierosów, to był dobry deal dla nich. To było zupełnie inna sprawa pokoleniowa i to się zaczęło zmieniać pod koniec lat 60., na początku lat 70. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że po zakończeniu zimnej wojny nagle w mojej ocenie większość elit państw zachodnich zaczęły szukać jakiegoś ideologicznego samousprawiedliwienia się, że tak powiem, a jednocześnie przy globalizacji, przy tym outsourcing i ogromnej mocy korporacji, to co się stało, kiedy korporacje przekształciły się, amerykańskie korporacje głównie, z amerykańskich na transnarodowe. To znaczy, wiesz, Apple żyje w chmurze. Jeżeli otwierasz sobie swój iPhone, kupujesz nowy, to jest na pudełku napisane Designed in California, Made in China, prawda? Poczucie tej odpowiedzialności korporacyjnej wobec narodu, która na przykład dla pokolenia Forda, Carnegie, tych wielkich baronów z okresu industrializacji amerykańskiej, znaczyła, że oni budowali fundacje, które miały służyć społeczności, edukacji, poprawienia warunków życia. I wiesz, Bill Gates mówi o Global Issues Foundation. To jest wszystko oddzielone od tej warstwy obywatelskiej. Do czego zmierzam? Wytworzył się sposób wertykalnego zarządzania i tu podkreślam governance. To jest wyrażenie, które w języku angielskim funkcjonuje coraz częściej i na polski ja bym to przetłumaczył jako zarządzanie. To nie jest rządzenie w odpowiedzi na to, jaki jest mandat obywatelski, tylko to jest regulowanie, to jest ustawianie wymagań. Mieszkasz w Unii Europejskiej, Igor, żyjesz w królestwie zarządzania tak naprawdę, bo masz szereg w Komisji Europejskiej biurokratów, którzy zmieniają ci życie w każdym dniu, rozgrywają to politycznie, wymyślają jakieś nowe rzeczy, tworzą politykę czy energetyczną, czy inną. Ja zawsze się śmieję, jak ląduję w Europie, to nie mogę oderwać kapsla od butelki. Pamiętasz, kiedyś nawet zrobiłem z tego zdjęcie na Twitterze. I to jest to poczucie, że elity rządzą nad obywatelami, a nie w ich imieniu i dla ich korzyści. A z drugiej strony masz kilka osób, które ma gigantyczny wpływ na rzeczywistość, ponieważ dzięki technologiom, owszem, dzięki swojej nieprawdopodobnej inteligencji, sprawności działania, zbudowali imperia, bo z jednej strony masz Billa Gatesa, Marka Zuckerberga, z drugiej strony masz Jeffa Bezosa i Elona Muska. Ja się nie czuję z tym bardzo komfortowo. Z jednej strony mieliśmy czas, kiedy zarządzający Twitterem byli w stanie politycznie zablokować kandydata czy byłego prezydenta, co mi się bardzo nie podobało. Tak. Z drugiej strony mam teraz ten człowiek, ktoś go kupił tego Twittera i go uwolnił, ale z drugiej strony używa go bardzo intensywnie do kampanii politycznej, sponsoruje ogromnymi pieniędzmi swojego kandydata. Rozumiem, że tak w Stanach biznes sponsoruje kandydatów, ale on w tej chwili zapowiedział, że będzie sponsorował jedną z partii brytyjskich. To partię Nigela Farage'a. To wszystko jedno kogo, czy będzie sponsorował torysów Partię Pracy, czy Nigela Farage'a, to nie jest zdrowa sytuacja, tak? To nie jest zdrowa sytuacja, kiedy
tenże przedsiębiorca, którego niezwykle cenię, tak, doprowadził, to jest jeden z wielkich rewolucjonistów współczesnego świata, mam na myśli Ilona Muska, ale jednocześnie to jest człowiek, który zaczyna się wypowiadać codziennie, publicznie, znaczy wypowiadać się może, każdy z nas może, tak, ale ma wpływ na to, co powinno się zrobić na Ukrainie, jak powinno się zakończyć wojnę. No ja nie czuję się bardzo komfortowo, ja nie wiem, jak dużo on ma wpływ na Donalda Trumpa, no ale jakiś ma. Kiedy człowiek tylko dlatego, że zrobił jeden biznes, zaczyna współdecydować o tym, jak ma się zakończyć wojna. To też to są z drugiej strony te takie niezdrowe, niezbyt zdrowe trendy, które dzieją się również w Stanach Zjednoczonych. To znaczy Musk jest inny od tej digitalnej arystokracji, dlatego że Musk produkuje konkretne rzeczy. Zanim odpowiem na twoje pytanie... Ale ja go bardzo cenię jako przedsiębiorcę, tak? No jest SpaceX, tam Twitter jest akurat jego najmniejszym osiągnięciem, po prostu go kupił, bo miał dużo kasy, tak? Ale to, co robi w przemyśle samochodowym z elektrykami, czy zwłaszcza w przemyśle kosmicznym, czy wcześniej w innych rozwiązaniach technologicznych, które wprowadzą, no to są niesamowite rzeczy. Ale to nie znaczy, że ja się czuję dobrze, jak on mówi, komentuje, nie wiem, to, co powiedział prezydent Zełenski, jak należy zakończyć wojnę. I ma tym samym wpływ, a wiem, że siedzi obok Donalda Trumpa, przyszłego prezydenta. Tak, Igor, tylko pamiętaj, że jeżeli mówisz o pewnej legitymacji demokratycznej, to odwrócę to na Unię Europejską i powiedziałbym, że szereg tak zwanych komisarzy i tam różnych biurokratów, którzy tam są, też nie mają żadnej legitymacji demokratycznej, bo to są de facto deale robione między rządami, że ci ludzie zostają wybrani czy nie wybrani. No oczywiście można mówić, że te rządy są tworami parlamentów, ale jeśli chodzi o tą odpowiedzialność wobec elektoratu, no to tu jest dosyć trudno o tym mówić. Zresztą o Elonie Musku w tej chwili jest takie gadanie w Waszyngtonie, że dobrze by było, żeby on został speakerem niższej izby kongresu, co też jest bardzo takim interesującym elementem, bo rzeczywiście mimo tego, że jest ten custom, że ten speaker musi być kongresmenem, ale to nie jest naprawdę takie twarde wymaganie, niektórzy mówią, ci, którzy by tego chcieli. Więc to widzimy bardzo dziwne takie rozmowy, ale do czego zmierzam? Też on jest inny od tej digitalnej arystokracji, jak powiedziałem, i ja wrócę trochę do początku lat 80., tak połowy mniej więcej. Ja się ostatnio zastanawiałem nad tym, co się dzieje z tak zwaną ideą progresu w ogóle, jeśli chodzi o Zachód, to znaczy postępu technologicznego i gdzie to wszystko idzie. I rozmawiałem z przyjacielem niedawno przy kolacji, on mówi, wiesz, ja pamiętam, starszy pan, ja pamiętam, jak mogłem wsiąść w Concorde i przelecieć z Nowego Jorku do Londynu w 2,5 godziny. W tej chwili mi zajmuje 7 godzin, żeby to zrobić. I on powiedział, wiesz, kiedy ty byłeś, znaczy jak ja byłem w Stanfordzie, kiedy się zaczynały dopiero początki rewolucji digitalnej, to naprawdę computer science były traktowane jako coś takiego drugorzędnego. Ci, którzy nie mogli wejść w engineering, wiesz, no to robili ten computer science, robili jakieś tam sprawy. I ja się zastanawiam w tej chwili, czy my rzeczywiście jesteśmy na tej trajektorii progresu. Wszyscy zachwystują sztuczną inteligencją, unmanned systems, wiesz, i to. A jeśli chodzi o codzienne takie doświadczanie technologii przez nas wszystkich, no to czy tak naprawdę dużo jest innowacji? No, bierzesz ten iPhone do ręki, to jest ta sama kiełbasa, tylko że z lepszym ekranem, że tak powiem, z lepszym appem jakimś tam, ale nie ma już takiego pryncypialnego wymyślenia czegoś nowego, co robił Jobs, kiedy powiedział, będziemy używać palca i dotykalnego ekranu i zrobimy zupełnie inny komunikator. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o to, gdzie my w ogóle idziemy w sensie czy możemy mieć postęp technologiczny bez robienia rzeczy, że tak powiem, prawda? Bo to, że offshoring, że Chiny ma jakieś 30% z hakiem całej manufaktury globalnej, a Stany mają tego połowę, Europa się deindustrializuje, no jednak w pewnym momencie my możemy sobie tworzyć wirtualne, prawda, obszary i drukować sobie z digitalnych drukarek i robić tego rodzaju rzeczy, ale ktoś musi budować te zmywarki, te samochody i to wszystko. Teraz wracając do tego, w jaki sposób odbywają się w tej chwili te przesunięcia sił. Wiesz, słuchaj, ja uważam, że mamy niemalże takie na całym Zachodzie takie elementy feudalne, że tak powiem.
w sensie coraz bardziej słabych instytucji państwa i coraz silniejszych, prawda, tych struktur korporacyjnych, które kiedy skończyła się zimna wojna, one zostały uwolnione od wymagań bezpieczeństwa narodowego. W czasie zimnej wojny one były kontrolowane przez ten prymat bezpieczeństwa narodowego, w związku z tym nie mogły operować tak swobodnie, jak operują w tej chwili. I ja uważam, że to będzie trwało do momentu, w której naprawdę nie zacznie się jakaś taka masowa rebelia ludzi. I ci ludzie są dymisjonowani, populiści, prawda? Ja zresztą, tu użyłeś na początku wyrażenia demokracja liberalna. Ja nie lubię takich, dodatków. Demokracja, zostawmy to w ten sposób. Liberalna, tam nieliberalna, illiberalna, to jest wszystko takie gadanie wewnątrz bąbla, prawda, publicystów. Ludzie, którzy głosują i którzy wybrali Donalda Trumpa, a nie wybrali pani Harris, którzy będą głosować, to są dla nich koncepcje, które oni uważają są po prostu rozmową taką, przy kolacji. No tak, ale ten porządek, w którym ludzie czują swój realny wpływ i czują się jakby, że są w swoim domu, tak, że mają jakiś, że ten świat jest dla nich jakoś rozpoznawalny, to się bardzo zmienia, bo z jednej strony mówimy o tych wielkich graczach, właścicielach gigantycznych majątków, którzy mają wpływ i korporacji, które mają wpływ na rzeczywistość. Z drugiej strony mówisz o instytucjach unijnych, o komisarzach i oprócz komisarzy przecież jest armia dziesiątek tysięcy, czy jeśli nie setek tysięcy urzędników, tak, którzy też wpływają na nasze życie. I tu z tym wszystkim my się czujemy coraz mniej pewnie i mówisz o zbliżającej się rewolcie, tak? Czy aż ta rewolta nie nadejdzie? Pytanie, czy ona już nie nadeszła, no bo jak sobie popatrzymy o Stanach, już wspomniałeś kilka razy, ale dojdziemy do Stanów, ale popatrzmy teraz na Europę, na to, co się zdarzyło w Europie. Te rządy jeszcze nie zostały wywrócone, no ale to już jest bardzo blisko, właściwie znaczy jeden z rządów, tak, znaczy o którym chcę, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali, o tenże, znaczy rząd francuski, prezydent jeszcze się trzyma, no bo po prostu jego kadencja trwa, ale przegrał, te partie mainstreamowe przegrały wybory we Francji. To jest pierwszy kraj, w którym to się sypie, tak? I nie wiemy jak czy za chwilę jak przyjdą wybory prezydenckie, czy Emmanuela Macron nie zastąpi Marine Le Pen i czy Marine Le Pen nie stwierdzi, że jednak może warto zrobić referendum w sprawie obecności Francji w Unii Europejskiej, chociaż dzisiaj wydaje się, że nie, ale może popchnąć byle wydarzenie, żeby to zrobić i Unia się rozsypie. Tu jest początek tej rebelii, ponieważ elity francuskie nie były w stanie odpowiedzieć na realne problemy milionów Francuzów, którzy się wściekali na co dzień, ale którzy nie byli zauważani. No to ich lud zaczyna wymiatać. Słuchaj, to nie tylko Francja, to znaczy Niemcy de facto nie mają rządu, to się wszystko rozmyliło. W Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie to jest takie ledwo ciągnięcie nogami po drodze tak naprawdę. To jest bardzo słaby rząd. To poczucie, które widzisz w Europie i tutaj ja widzę pewne paralele do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że tu największym driverem, tej elekcji to była południowa granica, imigracja, która była niekontrolowana, jakieś oficjalnie 12 do 13 milionów nielegalnych imigrantów. Tak naprawdę tego jest prawdopodobnie 2 razy tyle. Ale w Europie jest tak samo, tak? Znaczy to też przecież te obrazki, które pokazuje, bardzo znamienne, tak? Emmanuel Macron loses his majority, Olaf Scholz loses confidence vote, tak? To przecież problemy Niemców i Francuzów też się wywodzą w dużej mierze z ruchów migracyjnych i z tym, że nie zapanowali nad tym. Tak, Igor, i ja powiem, że to, co mówiłem również w wypadku Stanów Zjednoczonych, to jest ten pewnego rodzaju kryzys kompetencji przywódców, którzy są w kluczowych pozycjach w rządzie. Zresztą gdyby system francuski nie był taki, jaki jest, z tą bardzo mocną prezydenturą, gdyby był podobny do innych systemów europejskich opartych gdzie rządy są produktami parlamentu tak naprawdę, to tam byś miał tę samą sytuację i pana Macrona by nie było. Wiesz, to jest ja napisałem niedawno taki thread na X,
że Europa produkuje menadżerów w tej chwili, nie produkuje przywódców, dlatego że dobre, tłuste czasy nie wymagają tak naprawdę bardzo dużo, a tworzy się to, co ja nazywam społeczności zero ryzyka. I opowiada się im, że to zarządzanie z góry, to wertykalne zarządzanie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i prosperity. I w tej chwili, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że w Europie dzieje się to samo, ludzie mówią sprawdzam. Mówią to z ogromną nieufnością. Jeżeli spojrzysz na rozziew między tym, ile zarabiają egzekutywowie w dużych korporacjach w Stanach Zjednoczonych, a ile zarabia przeciętny facet czy kobieta z middle class, no to rozziew jest taki, że ja nie pamiętam tego rodzaju rozłożenia od czasów, prawda, wielkiej rewolucji przemysłowej. Zapomnieliśmy, mówię tutaj na poziomie elit, że w końcowej analizie ta tak zwana twórcza destrukcja globalizacji, o której się gada od prawie 30 lat, prawda, jak ten rynek to wszystko zrobi, to jest okej, tylko że problem jest taki, że państwo w końcowej analizie, jeśli jest to demokracja, należy do obywateli. I prosperity tych obywateli, ich bezpieczeństwo jest nieredukowaną funkcją tego państwa. I jeżeli standard życia ludzi się pogarsza, oni tracą możliwości zarabiania, kiedy inflacja strzela przez sufit, no to wtedy jesteśmy na takim rozdrożu demokracji. Albo uda nam się tą demokrację objąć z powrotem i powiedzieć, nie, to jest nasze państwo, ty służysz nam, dlatego myśmy cię wybrali. Albo mówisz o modelu quasi-imperialnym, gdzie elity rządzą właśnie nad obywatelami. No tam co 4 lata odbędzie się jakieś referendum nazywane wyborami, ale nie będzie to miało w sumie znaczenia. Ostatnia sprawa to jest ten rozziew ideologiczny między tym, gdzie znajduje się większość społeczności amerykańskiej, dlatego że spojrzysz na wybory Trumpa, to on miał bardzo dużo głosów Hispaników, Latynosów, czarnych mężczyzn bardzo dużo, młodej generacji, więc te grupowe identyfikacje tutaj nie grały takiej roli. Tu była raczej rewolta tych ludzi, którzy chcą zmiany na poziomie obywatelskim. Ale problem jest, wiesz, taki, że ideologicznie ci ludzie mają wrażenie, że zamyka im się obszar wolności. I to jest bardzo ważne w naszej rozmowie. Ja niedawno widziałem dane, to chyba był Pew Global Research, że 67% obywateli amerykańskich obawiało się otwarcie mówić o tym, co ich męczy wewnętrznie, zwłaszcza w pracy, bo się boją jakichś tam sankcji, ostracyzmu, a 80 parę procent wyrażało obawę, że wolność słowa w Stanach Zjednoczonych jest atakowana. Pamiętaj, że jednym z pierwszych wystąpień Donalda Trumpa było mówienie o tym, że on odbuduje wolność słowa, że on zdejmie te kody, które się wytworzyły. I ja tutaj w pełni się z nim zgadzam z jednego powodu. Jeżeli nie ma obszaru, w którym ludzie mogą negocjować swoje różnice, czyli mówić otwarcie do siebie o tym, co ich boli, jak oni widzą świat i słuchać również tego, jak widzą to inni ludzie, no to dochodzi do radykalizacji polityki. No i wtedy zaczynają się ekstremalne, wiesz, z lewa i z prawa wyskoki i zaczyna się kruszyć ten konsensus środka, który jest absolutnie kluczowy dla funkcjonowania demokracji amerykańskiej. I wiesz, jeżeli spojrzysz, jaki był rozziew ideologiczny między tym, gdzie była Partia Demokratyczna w czasie wyborów, prawda, i diversity, equity and inclusion, transgender, te wszystkie rzeczy, które były debatowane, imigracja, otwarte granice, a gdzie naprawdę był elektorat. Ale to nie jest tylko problem amerykański, bo ja mam przekonanie, że w Europie dzieje się może nie dokładnie to samo, bo nigdy nie jest dokładnie to samo, ale z bardzo podobnymi zjawiskami mamy do czynienia. Spójrz Andrew i spójrzcie Państwo na Niemcy. Co się stało w Niemczech? Niedawno miałem tutaj w Układzie Otwartym bardzo ciekawą rozmowę z Markiem Cichockim na temat Angeli Merkel i na temat systemu, w ogóle tego systemu, politycznego, który wprowadziła, a między innymi, który ogarnął też niemieckie media, w którym zaczęła obowiązywać niepisana jednomyślność, ale w którym jakby media oficjalnie były wolne, i mogły mówić, co chcą, ale jednak poprawność polityczna była niezwykle silna i ta poprawność polityczna nie dopuszczała innych głosów niż te, które były bliskie rządzącemu mainstreamowi, w tym wypadku Angeli Merkel. I to zaczęło
spychać do kąta dużą część, najpierw małą, a potem coraz większą część społeczeństwa, zwłaszcza tą na wschodzie, która jeszcze czuła się gorzej traktowana. No i tak naprawdę to był jeden z wniosków naszej rozmowy, że to Angela Merkel jest matką chrzestną AfD, radykalnej partii, która zaczyna być coraz większym zagrożeniem, że to Muti ją zbudowała. Nie? I to jest, no to są bardzo podobne procesy, podobnie we Francji, tak? Znaczy też trudno było się przyznawać, że głosuje się na Le Pen, tak? Czy że się jakby nie akceptuje imigrantów, że ma się z tym problem, że nie czujesz się bezpiecznie, no bo poprawność polityczna na to nie zezwalała. No i te ruchy radykalne zaczęły rosnąć i one przecież za chwilę, my sobie cały czas nam się wydaje, nie, będzie kordon sanitarny, prawda, to oni tam, oni będą rosnąć, ale będą na boku. A ja nie wiem, czy oni nie wygrają, jeśli nie następnych, to kolejnych wyborów w którymś z tych krajów i będziemy mieć prawdziwą rewoltę. Wiesz, ironią, jeśli chodzi o Merkel, dla mnie, to jest to, że to jest wschodnia Niemka. Więc to jest kobieta, która doświadczyła na własnej skórze, przynajmniej tak byśmy uważali, czym był system komunistyczny. Ona była i we Freie Deutsche Jugend, odpowiednik komsomołu, prawda, i była szefem, o ile pamiętam, wschodnio-niemieckiego, sowieckiego Towarzystwa Przyjaźni w Instytucie. O tym establishment niemiecki nie lubi mówić, ale ona oczywiście w mojej ocenie musiała być członkiem SED, żeby być tak wysoko, jak była. Czyli ona powinna była dobrze rozumieć, czym naprawdę jest taki top-down zarządzanie i do czego to prowadzi. A jednak ten rygor, ta twardość, że tylko jest jedno rozwiązanie problemów. Jak wiesz, ja spędziłem w sumie 12 lat pracując dla Departamentu Obrony w Niemczech i widziałem to, zwłaszcza ten okres Merkel, tak up close. No ona była traktowana jak cesarzowa Europy. I jednocześnie, wiesz, szok Trumpa dla Europy w pierwszej kadencji Trumpa był o tyle też ciekawy, to już tak trochę anegdotycznie, że wyobraź sobie, że kiedy Angela Merkel była w pokoju z innymi przywódcami europejskimi, była traktowana rzeczywiście jak cesarzowa. I nagle wchodzi ten Donald Trump i mówi, hej Angela, prawda? I nie ma tego takiego, tych ukłonów, tego szacunku, jest bardzo... Ale ona, wiesz, była co gorsza traktowana tak przez całe swoje, znaczy przez elity niemieckie, tak? Nie o to, że nie ma być traktowana z szacunkiem, no ale jeżeli u niej regularnie spotykali się redaktorzy naczelni najważniejszych niemieckich mediów, samo w sobie nie ma w tym nic złego, tylko że nikt nie był o tym informowany. Nikt nie był informowany o tym, że oni jakby uzgadniają bardziej lub mniej bezpośrednio to, co będzie się pojawiało w niemieckich mediach, to, co jest dopuszczalne, a co nie jest dopuszczalne w niemieckiej debacie publicznej. Tak? To są bardzo groźne zjawiska i one doprowadziły do tego, że coraz więcej ludzi, którzy mieli problemy, ale których nie znajdowali odbicia tych swoich problemów w publicznej debacie, dzisiaj podnoszą głowy. No i to zaczyna być groźne, bo jednocześnie na to się nakładają jeszcze rosyjskie wpływy, które to oczywiście znakomicie to Rosjanie wykorzystują. Wiesz, co jest dla mnie ciekawe? Niemcy po tym Zeitenwende speech Scholza i rzeczywiście wybranie stron, ale takie wahające się ciągle, nie przeszły jeszcze wewnętrzne rozmowy na tego, jaka była polityka niemiecka w przeciągu ostatnich 20 lat. Tutaj przemówienie Marco Martina, pisarza niemieckiego, który pochodzi z Niemiec Wschodnich, był wyrzucony z wschodnich Niemiec w 1989 roku, o ile pamiętam, nie pozwolono mu nawet uczestniczyć na uniwersytet. Dał właśnie niedawno przemówienie w rocznicę unifikacji Niemiec w obecności prezydenta Steinmeiera. Ja bym zachęcał twoich widzów, żeby to przemówienie znaleźli i przeczytali, dlatego że to wywołało burzę w społeczności niemieckiej. Ja muszę ci się przyznać tak twardego postawienia sprawy wobec odpowiedzialności Niemiec za to, co się dzieje w tej chwili, co się działo przez ostatnie 20 lat, od polityki energetycznej przez takie właśnie odcinanie się procesów demokratycznych od obywatelskości. To jest naprawdę warto przeczytać i warto o tym zacząć mówić. Mi się wydaje, że tak jak Niemcy w latach 60. przechodziły poważną rozmowę na temat tego, czym naprawdę był nazizm i właściwie wtedy zaczęły się kształtować te nowe postawy, Niemcy nadal potrzebują takiej rozmowy, potrzebują rozmowy na temat ostatnich 20 lat. Wracając do Merkel, wiesz, ona teraz napisała książkę
zatytułowaną Wolność. No, Wolność i ukazała się w 30 krajach jako Freedom, Freiheit, tak jest. Liberté i jakikolwiek jeszcze. No, mam ją, przeczytałem większość jej. No i 700 stron. Ale podobno jest takie... ale to jest takie samo usprawiedliwianie się w dużym stopniu. Ja bym cię zachęcił do rozmowy właśnie z Markiem, który się zajmuje sprawami niemieckimi jeszcze raz. Nie tyle nawet na temat jej książki. Ale my tą rozmowę odbyliśmy. Zachęcam ciebie i państwa również, którzy jeszcze nie wysłuchali, do jej odsłuchania. Dobrze, więc na pewno poszukam i zobaczę. Ale w ogóle większej rozmowy na temat tego, jak będzie wyglądać Europa, Igor. Ja w tej chwili pracuję nad książką, którą piszę od roku z takim roboczym tytułem Rekonfigurowana Europa. Na temat tego, jak powinna wyglądać strategia Stanów Zjednoczonych wobec Europy na następną dekadę. I wiesz, pamiętaj, że my żyjemy w świecie legatowych instytucji, które coraz mniej odpowiadają rzeczywistości politycznej i kulturalnej na kontynencie i zresztą na poziomie globalnym. No, odchodzimy trochę od naszego tematu, ale dla mnie Organizacja Narodów Zjednoczonych to już jest dawno poza tym momentem Ligi Narodów. To jest organizacja, która jest absolutnie nierelewantna, jeśli chodzi o sprawy podstawowego bezpieczeństwa państw. Ale jest relevantna dla życia tysięcy ludzi, którzy tam pracują, bo mają znakomite warunki pracy i bardzo dobre emerytury. Mają emerytury, mają biura, no zresztą widzisz podobny system, jeśli chodzi o Parlament Europejski w Unii. To są te choroby biurokratyczne, które widzisz wszędzie. To jest przerost klasy urzędniczej, która tak naprawdę robi bardzo niewiele i produkuje bardzo niewiele w sensie innowacyjnego myślenia odnośnie rządzenia, nie zarządzania, rządzenia. I wiesz, sojusz transatlantycki jest w momencie naprawdę inflekcji w tej chwili. To znaczy sojusz transatlantycki dla mnie jest kluczową strukturą bezpieczeństwa transatlantyckiego. On jest ogromnie ważny dla Stanów Zjednoczonych, jest również ogromnie ważny dla Europy. I jeżeli Europa się nie uzbroi na nowo, nie odbuduje zdolności bojowych, to plany operacyjne, które mamy i te 3 plany regionalne, które mamy, które mają wymagania, jeśli chodzi o tak zwane capabilities, czyli zdolności wojskowe, one będą nie do wprowadzenia. Czyli to wszystko będzie na papierze. Mamy sojusz 32 krajów w tej chwili, Igor. No to jest z jednej strony wspaniałe, że tylu jest członków, a z drugiej strony to jest, wiesz, taki mecz piłkarski trochę, gdzie siedzi, wiesz, 32 państwa o bardzo różnym poziomie rozwoju digitalnego, infrastruktury, wiesz, jeśli chodzi o cyber, command and control i to wszystko trzeba jakoś pospinać i poskładać. No i jeszcze te partie, jeszcze te państwa, które wchodzą w skład Paktu Północnoatlantyckiego, nie są wobec siebie lojalne, nie mają takiej samej linii politycznej. No, jeśli weźmiemy Węgry pod uwagę, jeśli weźmiemy Turcję pod uwagę, która gra raz na tym froncie, raz na tym froncie. Turcji można więcej, bo ma silną armię, więc Erdogan sobie może na więcej pozwolić, tak, ale no, jak sobie mamy wyobrazić, że ten sojusz będzie spójny i będzie nas bronić, jak prowadzi chociażby wobec swojego głównego wroga Rosji tak różną politykę. W końcowej analizie, wiesz, my ciągle mówimy o Rosji, natomiast ja zawsze, kiedy robię jakieś wykłady, czy seminaria, czy mówię do wojskowych, ja zawsze mówię, skoncentrujmy się na sobie, wyczyśćmy własny dom, uporządkujmy własny dom. NATO funkcjonuje wtedy, kiedy Stany Zjednoczone są w pełni zaangażowane i dają przywództwo, po prostu dlatego, że Stany są tym primus inter pares. Ale pytanie, czy dalej będą, bo takie pytanie, jak postawił Financial Times, to nie jest pytanie, tak, ale taką wątpliwość, czyli czy Stany Zjednoczone dalej będą takim dominującym graczem, który będzie chciał przewodzić temu światowemu porządkowi. Widzisz, Igor, ja, jak wiesz, piszę o tym ostatnio dosyć często i wypowiadam się również, że wszystko będzie zależeć nawet nie tyle od tego, co zrobi administracja Trumpa, bo nad tym Europa nie ma kontroli, ale będzie zależeć od tego, co zrobią sami Europejczycy, jaki deal są w stanie zaoferować stronie amerykańskiej w sensie zdolności bojowych i zdolności odstraszania i obniżenia tego kosztu i odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych, w zamian za to dostając nadal parasol nuklearny, nadal te high-end enablers. I tutaj mówię o regionalizacji.
sposobu, w jaki NATO będzie działać. Wiesz, dla mnie, tu nawet rozmawiałem niedawno z przyjaciółmi, którzy są w tak zwanej Alpen Group, to jest szereg analityków, które operują pod przywództwem Juliana Lindley French, którego prawdopodobnie znasz. I mówimy o tym, że właściwie potrzebna jest nowa karta atlantycka, jeśli chodzi o to, w jaki sposób sojusz ma funkcjonować. Natomiast jeżeli nadal będzie gadane tylko i wyłącznie o tym, czy kto dojdzie do 2%, kto nie dojdzie do 2%, wiesz, no, te procenty na zbrojenia to jest taki polityczny cop-out, bo ty możesz sobie wydawać 10% na zbrojenia, jeżeli większość tego idzie na personel, czy jakieś tam, wiesz, retirements i tak dalej, no to co z tego wynika? Niewiele. Więc ja mówię o bardzo prostym mówieniu do siebie. Uważam, a propos, że wewnątrz sojuszu, zwłaszcza po tym, kiedy Donald Trump przejmie prezydencję, będzie bardzo twarda rozmowa. I już w tej chwili widzisz Rutte przylatujący tutaj do Mar-a-Lago, prawda, i inni przywódcy, którzy starają się rozmawiać z Donaldem Trumpem. Zauważ jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. W tym, kiedy myśmy byli blisko elekcji, ciągle słyszały, że Trump to Mussolini, Trump to Hitler, to faszyści. To wszystko nagle wyparowało. I nagle ci sami ludzie, którzy go wyzywali od ostatnich w telewizorach, tam na podcastach różnych, odwiedzają go, prawda, próbują z nim rozmawiać, dlatego że jest poczucie, i tutaj ja nie wiem, jak będzie wyglądać prezydentura Trumpa i tego tak naprawdę nikt nie wie w tej chwili. Ale jest poczucie zarówno w Waszyngtonie, jak i w Heartlandzie amerykańskim. I sądzę, że w Europie również, że coś fundamentalnego się stało. Że to jest taki naprawdę taka zmiana, jeśli chodzi o sposób, w jaki Stany Zjednoczone będą uprawiać politykę wewnętrzną i zewnętrzną. To jest deglobalizacja, to są taryfy, o których Trump mówi, to jest reindustrializacja najprawdopodobniej, to jest powrót do fossil fuels, czyli ropa, gaz, wiesz, wszystkie rzeczy, które są poza tą całą narracją Europejskiego Zielonego Ładu i tych wszystkich opowieści, które słyszysz. To prawda, to jest zresztą niesamowite, jak nieprawdopodobny wpływ miały te wybory w Stanach Zjednoczonych, w których tak ku zaskoczeniu jednak nikt się nie spodziewał tak dużego zwycięstwa. Tak przypomnę tylko Państwu, jak ono wyglądały, tak 312 do 226 głosów tych elektoralnych. To było niesamowite. Jak szybko Europa na to zaczęła reagować, tak? Jak mówisz, nie tylko publicyści, ale w ogóle już dyskusja o Zielonym Ładzie zaczyna przebiegać inaczej i wszyscy czują, że rzeczywiście w Stanach mogą zajść jakieś fundamentalne zmiany, które mogą mieć ogromny wpływ na to, co tutaj się będzie działo. Tylko że, co mnie przeraża, my nie wiemy, co się będzie działo w sprawie najważniejszej dla mojego życia, czyli bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa Ukrainy, które ma wpływ na bezpieczeństwo Polski. Ja nie wiem. Jak byłem w Kijowie niedawno i rozmawiałem z tamtejszymi ludźmi, to oni mieli, ja mówiłem o tym to już kilka razy w Układzie Otwartym, że oni mieli nadzieję, że nie byli przerażeni wcale zwycięstwem Trumpa. Ja byłem dosłownie chwilę po wyborach, ale to nie był wynik racjonalnej oceny, że wiedzą, co Trump zrobi, tylko takiej głębokiej frustracji i załamania już tym Zachodem, że mówi, no dobra, może przychodzi ktoś nowy, my nie wiemy, co on zrobi, ale pewnie gorzej być nie może, więc może on będzie lepszy. Ale to nie jest wynik tego, że my wiemy świetnie, Donald Trump ma plan, z którym my się zgadzamy albo nie zgadzamy, ale my nie wiemy, jaki on ma plan i to jest dosyć przerażające. Znaczy, Igor, są spekulacje na ten temat. No wiem, spekulacje jest masę, ale no mówimy o prezydencie, to jest niepoważne. Mówimy o prezydencie z najpotężniejszego kraju na świecie i ty jesteś wybitnym ekspertem od bezpieczeństwa i ty nie wiesz, co on zrobi i wielu twoich znajomych w Waszyngtonie nie wie, co zrobi człowiek, który za miesiąc już będzie rządził Stanami Zjednoczonymi. To znaczy, on jest w tej chwili, z tego, co ja słyszę, briefowany o różnych opcjach. Jak wiesz, generał Kellogg został wybrany do takiego specjalnego envoya w tej sprawie. Natomiast dla mnie najważniejsze jest jedno, to co powiedziałeś o Ukraińcach i ich reakcji. Słuchaj, ja uważam, że status quo, jeśli chodzi o wojnę Ukrainy i w taki sposób, w jaki sposób administracja Bidena wspierała Ukraińców i chapeau bas, chylę kapelusza za to, że podjęła się tego w 2022 roku, zmusiła de facto niektóre państwa europejskie, które się wahały,
do tego, żeby weszły, żeby zaczęły wspierać, to będzie naprawdę zapisane w historii. Ale z drugiej strony, kiedy to się zaczęło, to ta obsesja, jeśli chodzi o zarządzanie eskalacją, doprowadziła do tego, że nigdy nie wypracowała ta administracja strategii dla zwycięstwa Ukrainy. Ciągle słyszałeś te takie dla mnie zupełnie niezrozumiałe gadanie i od przywódców europejskich, to i Scholz powtarzał, i tutaj w Waszyngtonie. Ukraina nie może przegrać, Rosja nie może wygrać. Ja zawsze wiem, co to znaczy do cholery, prawda? As long as it takes, że będziemy wspierać Ukraińców tak długo, jak to będzie konieczne. Wiesz, to jest przepis na wykrwawienie się państwa ukraińskiego. Największym asetem... To następuje przecież. To następuje i największym asetem, ty jesteś tam częstym gościem, widzisz, co się dzieje z morale ludzi, widzisz, jak w tej chwili w porównaniu do tego, jak wyglądała armia na początku wojny, bo ja akurat pracowałem z ukraińską armią przez 7 lat, kiedy byłem w Garmisch. Nasz generał Dayton był doradcą ministra obrony Ukrainy, więc ja tam też byłem dosyć częstym gościem. To była zupełnie inna armia. W tej chwili liczba dezercji, ludzi, którzy... Zresztą ty ich widzisz w Warszawie. Zawsze, kiedy jestem w Europie, to widzę przed hotelami takie bardzo drogie ukraińskie samochody, prawda? Znaczy zachodnie samochody z ukraińskimi tymi tablicami i młodzi w miarę ludzie, którzy tym wszystkim jeżdżą. Więc tu jest to wykrwawianie się i największym zasobem dla Ukrainy są ludzie. Jeżeli Rosjanie nadal będą prowadzić taką wojnę atrycji, mając mniej więcej 4 razy tyle populacji, co Ukraińcy, a Ukraińcy nie będą w stanie nagle nałożyć dodatkowych kosztów na Putina i zmusić go do rekrutacji w miastach, bo dla Putina wielkim zagrożeniem będzie moment, w którym zacznie brakować żołnierza, nie będzie musiał iść do Moskwy, do Petersburga, do dużych miast i wyciągać tę tak zwaną rosyjską middle class i wkładać ich w mundury. Stąd w mojej ocenie widzisz tych północno-koreańczyków, te rekrutacje tych Hutis, tych różnych ludzi z Afryki do wojska, bo to dla niego jest ogromnie niebezpieczny moment. I ja uważam, że negocjacje do zamknięcia tej wojny będą miały szansę uzyskania jakiegoś trwałego zamrożenia, jeśli nawet niepokoju, tylko wtedy, kiedy Rosjanie będą czuli, że jednak koszty dalszego kontynuowania wojny są za wysokie. W tej chwili w mojej ocenie on uważa, że one są zupełnie manageable, że on może dalej to kontynuować, trochę uzyskuje terenu, jeśli spojrzysz na to, co się dzieje i w Kursku, prawda, i w Donbasie, więc on jest przekonany, że może iść o wszystko. Natomiast te błędy, takie jak te telefony od Scholza, to takie suplikowanie się z nim, to kiedy pokazują się koreańscy żołnierze w Ukrainie, a nasz Departament Stanu tutaj zwraca się do Pekinu z prośbą o wpłynięcie na północną Koreę. No Igor, to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, bo to sygnalizuje słabość, brak determinacji i brak wytrwałości. Ale czy cokolwiek pokazuje, że to może się zmienić? Donald Trump mówił wiele na temat Ukrainy, ale ani razu nie powiedział, że chce porządnie tam wejść i pogonić Rosjan. Chce doprowadzić, jego celem jest doprowadzenie do uspokojenia sytuacji, tak? Ale to nie znaczy do doprowadzenia takiej sytuacji, w której Rosja jest słaba i w której nie zechce już ponownie zaatakować Ukrainy czy innego państwa w tym regionie. Tu masz 2 pytania, to znaczy z jednej strony powiedziałeś coś bardzo ważnego w mojej ocenie, to znaczy nie ma rozmowy w Waszyngtonie na temat tak zwanego końcowego stanu Rosji, end states. Wszyscy mówią o końcowych stanach Ukrainy, prawda? Jak ma wyglądać państwo ukraińskie po zakończeniu wojny? Czy będzie w kategorii Zachodu, czy będzie przyjęte przez Rosjan? Jakie będą koncesje terytorialne i tak dalej. Natomiast prawdziwym pytaniem w mojej ocenie co do przyszłości bezpieczeństwa Europy, to jest to, co się stanie w państwie rosyjskim, w imperium rosyjskim. I my na ten temat nie rozmawiamy. Wiesz, jest na Zachodzie taka tendencja wymagania od każdego państwa pewnych strukturalnych, instytucjonalnych rozwiązań. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, elity mówią głównie w kategoriach binarnych, czy tam jest dobry car, czy zły car. Prawda? Jak był pijany Jelcyn, to był dobry car, prawda? Jak był Gorbaczow, to I like Mr. Gorbachev, pani Thatcher mówiła, I can do business with him i tak dalej, i tak dalej. No a teraz mamy bandytę, który strzela rakietami i wszystkim zagraża. I ja nie słyszę żadnej rozsądnej rozmowy na temat tego, w jaki sposób doprowadzić do zmiany, przede wszystkim na flance, no tu mówię o Białorusi. Ukraina jest ogromnie ważnym elementem w tym wszystkim.
Zaspekuluję co do drugiego pytania. Ja myślę, że bardzo wiele będzie zależeć od tego, jak Putin się zachowa wobec oferty Donalda Trumpa. Jeżeli on tę ofertę po prostu odrzuci, ja uważam, że tu może dojść wtedy do bardzo ostrej reakcji ze strony prezydenta Trumpa w stylu dajcie im środki, rozwiążcie im ręce, mówię o Ukraińcach, dajcie im deadline, tyle i tyle miesięcy, żeby dojść do poziomu, w którym te negocjacje będą się mogły odbywać. I kluczowym pytaniem tutaj jest apetyt na podjęcie ryzyka. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Europę, poza państwami flankowymi, ja tego apetytu po prostu nie widzę. Ani Niemcy, ani Francja nie mają żadnego apetytu na to, żeby podjąć jakieś ryzyko eskalacyjne, żeby potem deeskalować. Prawda? To samo było z administracją Bidena niestety. Z administracją Trumpa on jest na tyle nieprzewidywalny i on to zresztą robi celowo. On chce być nieprzewidywalny, dlatego że to jest kwestia robienia różnego rodzaju dealów politycznych, że tutaj jest ten element niewiadomy, który stawia i Chińczyków, i Rosjan na baczność jednak, w jaki sposób Donald Trump się zachował. Na koniec chciałem jeszcze porozmawiać o relacjach transatlantyckich, o relacjach między Europą a Stanami Zjednoczonymi, bo ja mam wrażenie, że już od dawna te relacje się osłabiają, a teraz jest takie poczucie, mam takie poczucie, że w ogóle się te dwie części świata chcą się rozjechać, że chcą się coraz mniej sobą interesować. Z jednej strony Donald Trump mówi America First, co niby jest zrozumiałe, no ale ja chcę się skupić na Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony Europa mówi o strategicznej autonomii, znaczy niektórzy politycy europejscy, jak widać tutaj na tej mapce, dla tych z Państwa, którzy oglądacie na YouTubie, pokazuję taką mapkę, w której pokazuje się stosunek poszczególnych państw do tej idei strategicznej autonomii, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No i tu jesteśmy bardzo podzieleni, ale mówię o tym, że Europa myśli, o Boże, teraz jest ten Trump, to my musimy teraz sami już działać, a tak naprawdę marzyliśmy o tym, żeby być sami, tylko że wyłącznie o tym mówi, a nie robi, no a Stany Zjednoczone się rzeczywiście chcą skupić na sobie. A mówimy o sytuacji, w której z jednej strony jest agresywna Rosja, w której świat arabski, w świecie arabskim wrze w wielu miejscach, no i kiedy mamy do czynienia z największymi wędrówkami ludów od czasu, znaczy od początku, chyba największych w całej historii świata. Tak? Nigdy tak szybko, tak ludzie się w takich ilościach nie przemieszczali. I to nie Europa i nie Stany Zjednoczone są tym miejscem, które rośnie. No Chiny rosną i stają się coraz silniejsze, mimo owszem, przychodzą jakieś kryzysy, no ale to jest potęga, której jeszcze niedawno nie było. Znaczy Chiny zostały w dużej mierze stworzone przez błędną politykę gospodarczą Zachodu. No tak. I pamiętam, rozmawiałem niedawno z kolegą, który powiedział, że podobno Nixon przed śmiercią powiedział, że myśmy stworzyli Frankensteina. To jest problem, który myśmy sami zrobili i kwestia tego odwrócenia tego wszystkiego będzie bolesna, ale jak mawiają w Tennessee, jak jesteś w dołku, to przestań kopać. To jest pierwsza sprawa. Natomiast są bardzo duże naciski korporacyjne, żeby to kontynuować, dlatego że to jest sposób na zarabianie pieniędzy. Fabryki Ilona Muska są w Chinach. Fabryki Muska, nadal... iPhony są robione w Chinach. Elektroniki i wszystkiego. No oczywiście, dlatego że to był arbitraż pracy, to było wykorzystanie niemalże niewolniczej pracy milionów ludzi, którzy zostali wprowadzeni w to wszystko. I jednocześnie Chińczycy, zachowując się w sposób bardzo taki predatorski, wyciągnęli i wiedzę intelektualną, i wyuczyli swoich inżynierów w amerykańskich uniwersytetach i ludzi, którzy w tej chwili będą designerami broni, która będzie zabijać amerykańskich żołnierzy. Więc tutaj nasz świat korporacyjny i ja jestem najdalej od tego, żeby się bawić w jakieś tam lewicowe krytyki korporacji, ale tutaj z punktu widzenia już konserwatywnego, czy nawet centrowego, korporacje amerykańskie, korporacje europejskie mają dużo do odpowiedzenia za to, w jakim momencie się znajdujemy, a również rządy, które na to pozwoliły. Ta rebelia przeciwko elitom ma tutaj dużo do powiedzenia. Wracając do strategicznej autonomii. I do tego rozjechania się Europy i Stanów Zjednoczonych. Znaczy, ja uważam, że to, że Trump mówi America First,
no to żaden rząd nie powinien mówić, moje państwo powinno być drugie, a nie pierwsze. Więc to jest slogan wyborczy. Ale wiemy... No, ale wiemy, co za nim idzie. To nie jest... On mówi o zmianie, o potrzebie zmian. On mówi o tym, narracja jest taka, że Stany Zjednoczone były wykorzystywane przez dekady, przez dumping. Wiesz, to, że na przykład jeżeli my nie nałożymy taryf na Meksyk, to Chińczycy będą eksportować do Meksyku i te towary będą wchodzić, wiesz, z kolei z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj potrzeba bardzo twardej, komprehensywnej strategii, w jaki sposób doprowadzić. A Chińczycy są ogromnie zależni od eksportu, w związku z tym doprowadzić do większego zrównoważenia i odbudowania przemysłu amerykańskiego. Natomiast co do strategicznej autonomii, wiesz, nawet na tej twojej mapie, Igor, to, że Finlandia ma takie wsparcie, dlatego Finowie inaczej to rozumieją. Finowie mówią o samoobronie, o budowaniu obrony terytorialnej, która jest historycznie ich częścią. Dla mnie ten cały projekt nie ma sensu z jednego powodu. W Unii Europejskiej zbyt długo, bo przez tyle dekad urzędnicy, biurokraci, przywódcy mówią w kategoriach instytucjonalnych, co działa dosyć dobrze, jeśli chodzi o regulację rynku, wiesz, jakiego rodzaju produkty, jakiego rodzaju, to wszystko można zrobić. Natomiast kiedy mówimy o czymś tak rudymentarnym jak wojna, wiesz, armie nie idą na wojnę, żeby bronić Komisji Europejskiej, prawda? Armie idą po to, żeby bronić własnych narodów. I dlatego dla mnie, wiesz, argumenty, że nagle Hiszpanie znajdą się w Estonii, będą umierać, prawda, tysiącami o to, żeby bronić ideału Unii Europejskiej, czy że w jakiś sposób Unia sobie stworzy strategiczną autonomię, ja zawsze pytam wtedy, autonomia wobec kogo? Jeżeli nie interesują was więzi amerykańskie, no to w tej chwili jesteście w sytuacji, w której ta prezydentura, jeżeli dostanie taki message od Europejczyków, to może wam dać wasze marzenie, a to będzie w mojej ocenie tragedią dla bezpieczeństwa europejskiego. Kto da parasol nuklearny? Jakiego rodzaju wtedy deale będą robione w Europie? Wiesz, Unia Europejska jest uważana za ten wielki klosz, ale to jest organizacja traktatowa, która, wiesz, ostatnio przy tych proponowanych zmianach traktatu zaczyna maskaradować trochę jak państwo narodowe, a nim nie jest. I nie będzie. Zapewne nie będzie. Igor, ale Andrew, wracając chciałem wrócić do tego pytania o relacje transatlantyckie, bo akurat teraz mi się przypomniało, że poznałem, jak myśmy się poznali, to właśnie zostałeś szefem biura GMF, który zajmował się wzmacnianiem transatlantyckich relacji. To ja byłem wtedy bardzo głęboko o tym przekonany, co więcej, dalej jestem przekonany, że to jest niezwykle ważne i martwi mnie to, że świat zachodu, czyli Europa i Stany Zjednoczone, główne filary świata zachodu się rozjeżdżają. Ja nie wiem, czy się rozjeżdżają. Ja myślę, że to jest w dużym stopniu narracja na poziomie elit. Pewne zmiany społeczne, strukturalne są tutaj istotne. Wiesz, ja kiedyś użyłem takiego wyrażenia, jest świetna książka na temat historii Stanów Zjednoczonych pod tytułem Nasienie Albionu, Albion Seed, że tak naprawdę Stany Zjednoczone są tym tworem tej wiesz, brytyjskiej kultury, brytyjskiego myślenia o prawie, o zarządzaniu, tylko że jest bardziej ekstremalne. Europejczycy zakładali Stany Zjednoczone. Dokładnie i że później z falami imigracji do lat 60., do tego, kiedy odeszliśmy od kwot, a weszliśmy w reunifikację rodzin, no to było naprawdę państwo w dużej mierze złączone, prawda, biodrem z Europą. 80% populacji miało w jakiś sposób pochodzenie europejskie, nawet jeżeli to było od szeregu generacji. W tej chwili sprawa jest inna. Amerykanie europejskiego pochodzenia w tej chwili jest jakieś 65% całości społeczności. Jeszcze, będzie pewnie jeszcze mniej. Najszybciej rosnąca grupa to są Latynosi. Mhm. I Latynosi się też integrują w bardzo dobry sposób jednak, bo to są chrześcijanie, to są ludzie, którzy pochodzą jednak z kręgu kulturowego, mimo tego, że większość z nich będzie, wiesz, katolicka, dlatego że jest to tradycja hiszpańska w tym wszystkim, ale jednak i są bardzo przedsiębiorczy, bardzo, bardzo ciężko pracujący. Problemem nie jest imigracja przez Latynosów, czy w ogóle imigracja, tylko to jest to, że elity przestały akulturować ludzi przyjeżdżających. I to ja widzę tak samo w Europie, wiesz, w Stanach Zjednoczonych szkoły publiczne głównie były po to, żeby robić Amerykanów z imigrantów.
Uczono civics, uczono jak funkcjonuje rząd, salutowanie flagi, języka, tego wszystkiego. I tak naprawdę w latach 70. to widziałeś w Kalifornii zawsze. Kalifornia zawsze jest takim frontrunnerem tego wszystkiego. Mamy żart, że kraj jest przechylony na lewo i wszystkie luźne śruby tam się toczą, prawda, do Kalifornii. I tam się zaczęła bilingualna edukacja na przykład. Uczenie ludzi i po hiszpańsku, i po angielsku, czyli zaczął się to był początek tego rozkładania tego kleju, który nas trzymał jako państwo narodowe, a później zaczęły się te identyfikatory grupowe i polityka, która, prawda, mówiła, że identyfikacja z rasą, z pochodzeniem, z gender, z tym wszystkim jest przynajmniej tak samo ważna jak twoja obywatelskość, jeśli nie bardziej. To jest dekompozycja społeczeństwa. To, co widzisz w tej chwili, właśnie znów, kiedy patrzę na to, jak ludzie z różnych grup etnicznych głosowali na Trumpa, ja to odbieram jako powrót do pewnej obywatelskości. I Stany Zjednoczone tutaj mają przewagę nad Europą, jeśli chodzi o imigrację, dlatego że my jednak wiemy, w jaki sposób budować w tym kontekście państwa narodowego, wbudowywać imigrantów w społeczność amerykańską. W Europie, jak jestem we Francji czy w Niemczech, to są już zawieszone społeczności. Mówię tu, i poza tym większość imigracji, zwłaszcza imigracji muzułmanów, tam są religijne różnice wtedy, kulturowe, nie integrują się. Więc masz społeczności, gdzie ludzie żyją obok siebie, a nie razem i to będzie fundamentalny problem dla przyszłości Europy. Czyli zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone się zmieniają, ale ja uważam, że nadal te linkage, to nasienie Albionu, to połączenie się z Europą jest nadal kluczowe dla kultury amerykańskiej. Jeżeli Stany Zjednoczone miałyby się odciąć od Europy, to by się stało bardzo dziwnym państwem, bardzo innym państwem. Może nie dziwnym, ale innym, dlatego że stałoby się naprawdę państwem z tej hemisfery o innych strukturach etnicznych. Ale to już jest inne państwo, jak dobrze wiesz, tak? No, ty mieszkasz tam, ja tam bywam tylko, ale to jest inne państwo niż to, do którego przyjechałem nawet 20 lat temu, tak? Bo wcześniej nie bywałem. Ale pamiętam o jednej rzeczy. Kiedy mówię o integracji, niedawno byłem w Niemczech na takim Senior Army Leadership Meeting i przychodzi do mnie oficer, pułkownik, siada ze mną i mówi, może się przysiąść ze mną, amerykańskiej armii, i on ma na piersi napisane Binkowski, a wygląda jak Koreańczyk. Więc ja go mówię, słuchaj, no dziwne, że masz polskie nazwisko, a wyglądasz mi, że jakbyś pochodził z Azji. On mówi, no mój ojciec był Polakiem, matka była Koreanką. Mhm. Więc i oczywiście on ani po polsku nie mówił, ani po koreańsku nie mówił, tylko mówił American English. I więc do czego zmierzam? Przy odpowiednim podejściu do szkolnictwa, do wykształcenia, do akulturacji, Stany Zjednoczone mają niezwykłą zdolność asymilacji ludzi. Tylko czego brakuje elitom zarówno w Europie, i to mówię tutaj może na zakończenie o szerokim zachodzie, tutaj bym powiedział, potrzeba otworzyć poczucie dumy z tego, czym Zachód jest, co osiągnął jako cywilizacja. Tu tak trochę wchodzę na wysokiego konia, wiesz, ale nie można ciągle mieć narracji o tym, jakie grzechy Zachód popełnił, bo popełnił ich dużo. Tylko ja zawsze mówię moim studentom, wiesz, my nie musimy być doskonali, ale jesteśmy lepsi niż alternatywa. I wiesz, i to podkreślenie jednak, jak ogromnie prężna i fleksybilna ta nasza cywilizacja jest, bo tak naprawdę cywilizacja zachodnia absorbuje w sobie rzeczy z każdej innej kultury i jest w stanie z tego wytworzyć coś nowego. My mamy nadal bardzo dużo atutów. Stany Zjednoczone, jak jeździsz po Ameryce, to wiesz, my jesteśmy nadal ogromnym obszarem z populacją, która jest za mała tak naprawdę na ten obszar. Jak jedziesz na dwa wybrzeża, no tak, rzeczywiście te wielkie miasta i mieszkania i domy kosztują bardzo dużo i to wyjedziesz do Idaho, wyjedziesz do Wyoming, ja byłem niedawno w Wyoming, 500 000 ludzi w całym stanie. Igor, no to wiesz, jedziesz godzinami i tam staniesz przy jakiejś stacji benzynowej, jakaś pani stoi z pistoletem przy pasie, bo ja mówię, dlaczego ty masz pistolet? No bo najbliższa policja jest jakieś 60 mil, więc ja tutaj tak na wszelki wypadek noszę pistolet, wiesz. I to ja jestem Jak jestem w San Francisco, to też mam wrażenie, że najbliższy posterunek policji jest dość daleko. No słuchaj, tu mówiłeś o bezdomności i tych patologiach i to bardzo mnie przygnębia, muszę ci powiedzieć. Ja jestem z powrotem z Europy przez rok i nie pamiętam takiego poziomu indyferencji ludzi, wiesz?
To znaczy nie to, bo myśmy zawsze mieli, każde państwo ma i narkomanów, i ludzi z psychicznymi problemami, i po prostu ludzi, którym się nie powiodło i znajdują się nagle na ulicy. Ale w systemie amerykańskim, w przeciwieństwie do europejskiego, nie ma tego takiego bardzo zbudowanego socjalnego systemu. Mimo tego, że też widzę bezdomnych, jak jestem w Europie. Natomiast ta indyferencja ludzi, wiesz, takie jakbyśmy się... we gave up. Obojętność. Obojętność, taka właśnie obojętność ludzi, przepraszam. Taka obojętność ludzi i jakby nagle utraciliśmy możliwość myślenia w kategoriach, że to jest nasz współobywatel. Natomiast ja widzę czasami niesamowite rzeczy. Tu jest jeden taki bezdomny pan, biały facet z ogromną białą brodą przy McPherson Square w Waszyngtonie i on rzeczywiście zbudował sobie niemal dom. I wiesz, i ja tam parę razy z nim rozmawiałem, tam czasem jakieś pieniądze dałem i nagle patrzę, a on siedzi na laptopach, wiesz, i coś tam robi i ma słoneczny panel na tym drewnianym takim domu, który zbudował. Więc wiesz, to jest niesamowita historia. Opowiadam ci tę anegdotę, dlatego że my bardzo niewiele wiemy o tych ludziach i ja mam wrażenie, że społeczność nie chce się dowiadywać, po prostu nie chce, żeby to w jakiś sposób istniało, a dla mnie to jest brak pewnego łamania się więzi współobywatelskich. Wiesz? To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre. No i to pewnie jest też kawałek opowieści o 2024 roku. Tak na koniec, jakbyś tu napisaliśmy, że to był rok wstrząsów. Jaki to był? Jak ty byś podsumował ten rok? Na pewno rok wstrząsów, a jednocześnie rok zmian. Tutaj wybór Donalda Trumpa jest największą zmianą, jeśli chodzi o przyszłość Zachodu. Czy lubisz Donalda Trumpa, czy nie? Czy jesteś demokratą, czy jesteś republikaninem, czy w ogóle nie masz żadnej afiliacji partyjnej w Stanach Zjednoczonych? To jest niesamowita historia. Wiesz, to, że on przy tych wszystkich przeszkodach, sprawach prawnych, sądach, impeachmentach, on jednak wygrywa i to wygrywa w taki zdecydowany sposób, to jest już naprawdę w tym sensie prezydentura o wymiarze historycznym. Poza tym jest drugim w naszej historii, który wygrywa niekonsekutywne, prawda, terminy prezydenckie. I następna sprawa, którą ja pojawia się, ja mam trochę nadziei, że w 2025 roku, jeżeli będą prawdziwi przywódcy, wiesz, ludzie, którzy będą mówić otwarcie obywatelom, jak niebezpieczna jest sytuacja, i tu krytykuję przede wszystkim największe państwa europejskie, jeśli chodzi o Europę. Mówię o braku przywództwa w Niemczech, braku przywództwa we Francji, takie kulenie, wiesz, w Wielkiej Brytanii. I te ogromne podziały polityczne, które ja widzę w Polsce, kiedy tam jestem, wiesz, te takie różnego rodzaju walki wewnętrzne, podczas gdy świat wokół Europy staje się coraz bardziej niebezpieczny. I tak również świat wokół Stanów Zjednoczonych staje się coraz bardziej niebezpieczny, zarówno w Europie, jak i w Azji, jak i na Środkowym Wschodzie. Mam nadzieję, że Donald Trump okaże się takim przywódcą. No, nie wiemy w tej chwili, jak ta prezydentura będzie wyglądać. Natomiast ja uważam, że następne 2 do 3 lat będą kluczowe dla przyszłości bezpieczeństwa światowego. Czy te regionalne balanse się utrzymają, czy zaczynają pękać. I to dla mnie będzie największe wyzwanie następnych kilku lat. Ten rok, 2025, na pewno będzie niezwykle ciekawy i niezwykle ważny. To już wiemy na pewno, że to nie będzie taki rok jak każdy inny, no bo zacznie rządzić Trump za kilka tygodni. Coś się zapewne stanie z wojną na Ukrainie, do jakichś rozstrzygnięć, do jakichś zmian, czy zakończenia wojny, nie wiemy. Może dojdzie do zakończenia, czy zamrożenia tej wojny, nie wiemy. Będą wybory w Niemczech, tak? Będzie się tu w Europie działo bardzo dużo. I tu mamy dla Państwa pewną informację. Wielu rzeczy nie wiemy. Poza tym, że najprawdopodobniej Donald Trump, znaczy nie najprawdopodobniej, on zacznie rządzić w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy jak, ale wiemy też jedno, że będziemy Państwu próbowali regularnie objaśniać i komentować to, co dzieje się i w Stanach, i w Europie. Umówiliśmy się z Andrew Michtą, że od początku stycznia, co piątek będziemy starali się z Państwem komentować najważniejsze wydarzenia, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko dotyczące bezpieczeństwa, ale wszystkie, które dzieją się na całym świecie. I tu w Układzie Otwartym Andrew zgodził się z Państwem i ze mną spotykać, jeśli to będzie możliwe, co tydzień. Zobaczymy, jak to pójdzie. Możesz to potwierdzić, że to się zdarzy.
Z przyjemnością, Igor, tak jak powiedziałem, będziemy próbować robić to tygodniowo, chyba że nagle z moim kalendarzem, ponieważ ja dosyć dużo jeżdżę, mam różne inne zobowiązania, będziemy musieli to przełożyć, ale bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za zaufanie z twojej strony i mam nadzieję, że twoi widzowie znajdą to jako ciekawe rozmowy. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję i dziękuję za wszystkie nasze rozmowy w tym roku, bo też ich było ich niemało i tobie i państwu życzę, tobie jeszcze z państwem będę się widział. Wszystkiego dobrego w przyszłym roku. Dobrych rozmów w układzie otwartym. Happy New Year. Dziękuję. Happy New Year. Dzięki serdeczne. To wszystko jeszcze nie w tym roku, bo to nie jest ostatnia rozmowa w 2024, ale jedna z ostatnich. Ciekaw jestem państwa opinii na temat tego, o czym rozmawialiśmy z Andrew. Piszcie w komentarzach, a jeśli uważacie, że warto, jeśli słuchacie regularnie tych rozmów, jeśli podobała wam się ta rozmowa, rozważcie wspieranie Układu Otwartego na patronite.pl, bo powtórzę, to dzięki patronom, dzięki również mecenasom ten program istnieje i jest w 100% niezależny od rządu, niezależny od partii politycznych i też od wielkich graczy biznesowych. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.